W ostatnim szorcie z zeszłego tygodnia przypomnieliśmy Wam, jak przygotowujemy gnocchi z sosem szpinakowo-truflowym. Ale tak naprawdę gnocchi warto robić, bo do gnocchów pasują różne sosy, i słodkie, i słone, pomidorowo-serowe, to wszystko możecie sobie szpinakowy. zobaczyć tutaj nad Jolą, ale nie ma jeszcze jednego sosu. Sos pomidorowo-serowy, wegański i bezglutenowy to jest przepis na dziś. Gotowe gnocchi w naszym sklepie i w Bistro Delicatesach wyglądają tak. To jest sos szpinakowy, to są gnocchi, łatwo się przechowują, odkładamy je na bok i właśnie sobie uświadomiliśmy, że nie pokazaliśmy Wam naszego sosu pomidorowo-serowego do gnocchów. A warto go znać. Na które przepis oczywiście znajdziecie tutaj nad Joli głową. Nie będziemy Wam dzisiaj pokazywać gnocchów, za to pokażemy Wam ten bardzo, bardzo prosty i pyszny sos, Który tak naprawdę nadaje się również do wszelkich klusek, do wszelkich makaronów i nawet placków. My najczęściej używamy tego sosu do spaghetti albo do gnocchów. Gnocchów zawsze warto zrobić więcej, gdyż, słuchajcie, gnocchi przechowują się bardzo prosto. Można je w jakimś woreczku bądź w misce przykrytej szczelnie trzymać w lodówce nawet spokojnie tydzień. Można je także sobie poporcjować i zamrozić w woreczkach. Świetnie się zachowują podczas odgrzewania. Bo najważniejsze w kuchni to jest mieć taki plan, który pozwoli nam zaoszczędzić czas. Mówię to ja, która 2 razy dziennie gotuje. Ale staram się, gotując, robić rzeczy proste i szybkie, żeby nie spędzać w kuchni 3-4 godzin. Ale do odgrzewania gnocchów i do podawania gnocchów jeszcze wrócimy, przechodzimy do sosu. Robi się go bardzo prosto. Potrzebujemy wegańskiego sera, który zaraz utrzemy na tarce jarzynowej. Wegański ser, zdradzę Wam, że rozpuszcza się lepiej i robi fajniejszą konsystencję w sosach. W pieczeniu pizzy trzeba znaleźć patent, zdradzamy ten patent w naszej pizzy. Pamiętajcie, że jeśli ten ser znajdzie się na pizzy, to trzeba go przed wstawieniem do pieca schlapać wodą, ale tutaj on zrobi świetny krem. On rewelacyjnie się rozpuszcza i nie ciągnie się tak jak sery normalne. I oczywiście, skoro sos pomidorowo-serowy, potrzebujemy pomidorów. My używamy takich z puszki i trochę koncentratu, ale najpierw zmiksuję oliwki. One dodadzą... nam jest wzmacniacz smaku, naturalny. Dodadzą smaku. Wrzucam je do naczynia, w którym będę miksować i dodaję koncentratu, żeby łatwiej było zmiksować oliwki. I pamiętajcie, nie wylewajcie wody, tej zalewy z oliwek, gdyż ona też fajnie wzmocni smak sosu. Teraz przyszła pora na to, żeby dodać resztę składników, które miksujemy, czyli pomidorki z puszki, takie krojone, bez skórki. Czyli pomidorki pelati. Dodajemy również przyprawy. My korzystamy z pieprzu ziołowego, przyprawy prowansalskiej i jeszcze odrobiny oregano, które oczywiście znajduje się w przyprawie prowansalskiej, ale oregano potrzebujemy w tym sosie trochę więcej. I całość miksujemy. Pieprz ziołowy wygląda tak, oczywiście jest na niego link do przepisu. Zamiast ziół prowansalskich możecie skorzystać z naszej przyprawy śródziemnomorskiej. Obie te przyprawy i wszystkie inne przyprawy znajdziecie tu. Także nie musicie ich kupować, możecie zrobić je sami. Zagotowujemy wodę wraz z pomidorami i przyprawami. I od razu możemy włączyć drugi palnik, aby podgrzać gnocchi. Gdyż Mirek jest fanem gnocchów smażonych na patelni z taką chrupiącą skórką na zewnątrz. Co prawda, można je podgrzać w wodzie, można je podgrzać na parze, albo zrobić to też na patelni, ale bez chrupiącej skórki, ale dzisiaj będzie po mojemu. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju albo oliwy i wrzucamy gnocchi, które są w pudełku, odseparowane od siebie też olejem, żeby się nie skleiły. To jest bardzo dobry sposób na przechowywanie gnocchów, gdyż jeżeli nie posmarujemy dobrze olejem, one się posklejają i będzie trudno je podgrzać. Także pamiętajcie, jak ugotujecie większą ilość gnocchów, to solidnie skropcie olejem bądź oliwą przed włożeniem do lodówki.
One w lodówce staną się sztywne. Te są sztywne. Jak wszystkie rzeczy bezglutenowe, które mają w składzie bezglutenowe mąki, wystarczy je potem trochę podgrzać, aby były delikatne. Żeby właśnie stały się ciepłe, trzeba je na chwilę przykryć, żeby to ciepło nie uciekało. Jak staną się miękkie, zdejmiemy pokrywkę i dosmażymy je. Chyba że będziecie woleli takie jak lubi Jola, czyli niedosmażone, nie podsmażone z zewnątrz, bez chrupiącej skórki, Wtedy ale delikatne, mięciutkie. dolewacie kilka łyżek wody na tą patelnię, przykrywacie przykrywką, one się nie przysmażą, tylko fajnie odparują. Jeśli lubicie pomidorowe sosy albo gnocchi i podoba Wam się nasz odcinek, możecie go polubić, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Naciśnijcie wtedy dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole i włączcie wszystkie powiadomienia, a zawsze dostaniecie info, że coś nowego wydarzyło się w naszym niedzielnym odcinku. Mamy też odcinki, w których spotykamy się z Wami na żywo. O tym wszystkim informujemy na Instagramie, na Facebooku. Możecie komentować, zadawać nam pytania i zlecać odcinki do zrobienia. Na pewno się tym zajmiemy. Pamiętajcie o angielskiej wersji odcinka. A jeśli ktoś lubi przepisy spisane w formie książkowej, to polecamy Wam naszą najnowszą książkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. 52 różne inspiracje na każdy tydzień w roku. Po roku mamy nowe doświadczenia kulinarne w ilości 52, czyli całkiem sporo. Pora najwyższa, żeby dorzucić do już ciepłego sosu ser, gdyż ten ser jeszcze potrzebuje mniej więcej 2-3 minuty, żeby się dobrze rozpuścić. I to mniej więcej będzie tyle czasu, ile potrzebują gnocchi, aby się podgrzać. Lepiej nie wrzucajcie w dużych kawałkach sera, ponieważ to przedłuży robienie sosu. Gdy już sos się zagotuje, a ser jeszcze nie jest rozpuszczony, wtedy zmniejszamy moc palnika. I dalej mieszając, czekamy, aż ser całkowicie się rozpuści. I zagęści nam trochę sos. Zaglądamy do gnocchów i w tym momencie widzimy, że są takie delikatne, jak lubi Jola. Możemy je podawać, albo możemy je podsmażać dalej, aby miały rumianą i chrupiącą skórkę, taką jak lubi Mirek. Sos trzeba jeszcze dosolić, proszę bardzo. Według ilości, która jest w przepisie, czy według uznania? Według uznania, bo nie wiemy, jakie będziecie mieli oliwki. Oliwki czasami są bardziej słone, czasami mniej. Nie wiemy, ile dodacie zalewy i nie wiemy, jaki będziecie mieli ser. Czy Także będzie bardziej słony, do smaku. czy mniej. Solimy, mieszamy. Ale musimy pamiętać, że sos powinien mieć jednak wyrazisty smak. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Ten sos w tej ilości, którą proponujemy, wystarczy na kilka obiadów. To, co zostanie zagotowane, przetrzymujemy zamknięte na gorąco w słoiczkach. W lodówce nawet do 2-3 tygodni. I możemy serwować. Zdejmujemy gnocchi z patelni, kładziemy na talerz, polewamy sosem. Smacznego I na zdrowie.